Dzień dobry, Zaku Board Games. Witamy Was serdecznie. Jak możecie zobaczyć, jesteśmy we dwójkę naprzeciwko siebie, a to oznacza, że będzie rozgrywka. Także będziemy grać dzisiaj w Nexusa. Dokładnie, będziemy grać w Nexusa, która jest nową grą, która nadchodzi od wydawnictwa Redzen. Będzie kampania na GameFaudzie, o tym dwa słowa dosłownie za chwilę, ale na samym początku, czym jest i czym przede wszystkim nie jest Nexus? Jest pojedynkową grą karcianą dla dwóch osób, więc gramy przeciwko sobie, żeby się zbić do zera, a przynajmniej nasze bazy. No i na tym nam najbardziej zależy. A czym nie jest? Nie jest grą TCG, czyli tutaj mamy już nasze frakcje, mamy swoje karty, mamy swoje talie i nie dokupujemy już żadnych boosterów, żadnych nowych talii, po prostu gramy tym, co mamy. Dokładnie, także bierzecie sobie pudełko, w każdym pudełku, a na razie tych dwóch pudełek, jak tutaj widzicie, pudełka są dwa. W każdym z pudełek kryje się 8 frakcji, także w grze na ten moment jest 16 różnych frakcji, ale co tutaj jest fajne? Każda frakcja jest asymetryczna, działa troszeczkę inaczej, ale łączymy dwie frakcje w każdej rozgrywce po jednej stronie, czyli dwóch graczy i 4 frakcje, które nawzajem muszą się zbić. Także jak już Maria mówiła, będziemy zbijać swoje przeciwne Nexusy z 30 punktów energii do zera. Komu się to uda jako pierwszemu, ten będzie wygrywać. Także zobaczymy dzisiaj jak to się wydarzy, ale jeszcze kilka informacji na sam początek. Jeszcze chwileczkę będziecie musieli poczekać. Przede wszystkim jest to gra od wydawnictwa Redzen, co już powiedzieliśmy. Kampania na GameFoundzie rusza 26 maja, ale równo miesiąc wcześniej będzie coś fajnego. Będzie turniej w Canis Lupus w Poznaniu, to jest gralnia, w której będziecie mogli właśnie wziąć udział w turnieju, a wygrana osoba, ten kto wygra w turnieju, wygra właśnie tę grę. Wsparcie kampanii. Wsparcie kampanii All In. Wsparcie All In, czyli wszystko, co Redzen sobie tutaj wymyśli, czy w takim All-inie hipotetycznie będzie ta piękna playmata, która tutaj się znajduje, czy inne rzeczy. No, my do końca też nie wiemy, co będzie, czy na przykład będą jakieś znaczniki, liczniki naszych Nexusów. No w tym momencie, jak widzicie, korzystamy z aplikacji. Trochę temat, jakby pomysł podkradnięty od Toma Wassela, ponieważ właśnie na Dice Towerze była też taka rozgrywka, którą też sobie możecie zobaczyć. Także wracając, będzie impreza w Canis Lupus, będzie turniej, możecie sobie zapisywać się na ten turniej, no i właśnie zwycięzca wygra All-Ina. Jeśli wydarzenie to już będzie postawione, no to oczywiście link, tak samo jak link do kampanii, podrzucimy w opisie pod tym filmem. I tak myślę, czy jest jeszcze coś, o czym powinniśmy powiedzieć. 26 kwietnia impreza w Canis Lupus, 26 maja będzie start kampanii na GameFoundzie. No i jeszcze taka informacja, że w okolicy publikacji tego filmu pojawi się jeszcze drugi film, gdzie ja nieco bardziej klimatycznie, tak trochę korzystając z cosplaya, który był pod Heroesy, ponieważ tutaj też będzie frakcja szkieletów, nieumarłych, no to właśnie w takim akompaniamencie, powiedzmy to, będę tłumaczyć tak ogólnie zasady, będę prezentować, przedstawiać grę, także taki film też się pojawi, no a dzisiaj zasady będziemy po prostu tłumaczyć jak krowie na rowie w praniu, tak? Dokładnie. No to co? Wydaje mi się, że możemy zaczynać. Jeśli chodzi o początek, to można różnie wybierać frakcje. Tutaj jest kilka różnych sposobów, drafty, nie drafty, ale na początek my sobie wybraliśmy frakcje. Jeśli chodzi o moje frakcje, to są to asasyni oraz wampiry. Asasyni działają o tyle fajnie, że będę podrzucać karty asasynów do talii Marii, i jak ona będzie je dociągać, wtedy będzie dostawała obrażenia. Wampiry to jest bardzo, powiedziałbym to, ofensywna, bardzo agresywna frakcja, ale także która zbija sama siebie, więc będę musiał sam przyjmować trochę obrażeń. Ja będę grała magami oraz smokami. Magowie to jest frakcja uniwersalna, która będzie mogła na przykład rozdzielać swoje obrażenia, które będzie zadawać Zakowi. Mogę wtedy rozdzielać, jak mi się będzie podobało, ale to później też powiemy, dlaczego mogę rozdzielać, a dlaczego nie. Tak, także jak wy za pół roku, czy za rok, czy kiedy ta gra będzie, będziecie grać magami, to będziecie mogli zadawać obrażenia mnie. Dokładnie. Tak. A frakcja smoków, ona po prostu bardzo mocno bije i po prostu one się grupują, im więcej jest smoków, znaczy im więcej. Jeżeli są smoki, to one po prostu mogą zadawać więcej obrażeń.
Tak, smoki wzmacniają się i korzystają z tego, że są w grupach. To są karty losujące, ponieważ możemy losować swoje frakcje. Także chcieliśmy tylko Wam je pokazać. One lądują. Jeśli szybko nam pójdzie ta rozgrywka, to rozegramy jeszcze kolejną, żebyście zobaczyli 8 różnych frakcji. My mamy 10 w tym prototypie, no a jak mówiliśmy później docelowo będzie 16, także bierzemy swoje karty i to jest to, dlaczego lubimy karty w koszulkach. Bo bardzo łatwo jest je tasować. Dla tak. mnie to tasowanie jest najłatwiejsze, a wiem, że dzisiaj będę tasować bardzo dużo, ponieważ ktoś będzie mi tutaj podrzucał asasynów. Dokładnie, także Ty sobie tasuj, a ja już zaczynam tłumaczyć zasady, ponieważ niektóre frakcje mają tak zwane tokeny, czyli karty tokenów. Ja akurat mam tutaj 8 asasynów. Jeśli o nich chodzi, oni są w kupce, w puli obok, no i po prostu jeśli będę mógł wrzucić asasyna do Marii, no to będę jej podrzucać do talii takiego asasyna. Nie są to karty, które zagrywam z ręki, aczkolwiek mam też kilka kart, które działają też jak asasyni, że też będą Ci wędrować po tej talii, nie? Niestety wiem. Jeśli chodzi o smoki, o czarodziei i wampirów, no to akurat te frakcje tokenów nie mają. Kto będzie iść pierwszy? Czy robimy tak jak ostatnio? Bo uwaga, rozegraliśmy już tę rozgrywkę. Tak, nagrywamy drugi raz, Zaku szedł pierwszy, ale no niestety ogólnie przy ostatniej rozgrywce nie mieliśmy fokusa na stół. Więc Fokus. nie widzielibyście Ponieważ, w ogóle co tam ponieważ jest. łapałem fokus na Blasfemusa, żeby nam nie szalał. No. Wszystkie kamery sprawdziłem oprócz tej. Dobra, to co? Jedziemy tak jak ostatnio? Kto Możemy wtedy? jechać tak jak ostatnio, ty byłeś pierwszy. Ja byłem pierwszy i uwaga, na początku dobieramy po 5 kart, tak? I jaki tutaj jest myk? Normalnie na początku swojej aktywacji swojej tury dobieramy jedną kartę, ale nie robi tego rozpoczynający gracz. Także ja z tymi kartami, które tutaj mam na ręce, już muszę rozpocząć. I ja spojrzę, co ja tutaj mam. No dobrze, to ja zacznę w takim razie od jednostki. Zagrywam moją jednostkę. I jak to teraz wygląda? Przechodzimy do tej fazy, tak, to jest faza aktywacji, czyli zagrywam jedną jednostkę. Jeśli chodzi o zagrywanie jednostek, nie ma tutaj kosztu. Jeśli koszt zagrania jednostki jest free, czyli jest za darmo, jeśli spełnimy jakieś warunki, to po prostu znaczy, że mogę zagrać kolejną kartę, ponieważ normalnie według zasad mogę zagrywać tylko jedną kartę, chyba że pojawi się taki fajny symbol na kartach. I przede wszystkim mamy różne typy jednostek. To jest jednostka atakująca, ponieważ jej wartość, czyli ona ma level 1, siłę 1, poziom pierwszy, jest na czerwonej tarczy, na czerwonej obramówce. Znaczy, że to jest jednostka atakująca i jednostki atakujące, no oczywiście w tej fazie wszystkie jednostki wchodzą przygotowane, czyli trochę inaczej jak w innych grach. Od razu możemy ich używać, ale jednostki atakujące mogą obierać za cel jednostki Twoje obronne, jednostki wsparcia albo Twój Nexus, Twoją bazę, Moją tak? bazę. Tak. Ale nie mogę obierać za cel innych jednostek atakujących, więc możecie się w takim razie spytać, no to co, to one są tu do końca gry? No nie, ponieważ w tej grze po ataku taka jednostka od razu spada. Jeśli będę chciał oczywiście nią zaatakować, tak? Ale na razie w tej fazie wrzuciłem tutaj jednostkę, która ma też efekt wejścia. Ma efekt deploy, czyli zagrania. I ten efekt mówi, że muszę zadać 2 obrażenia przeciwnemu Nexusowi. Proszę bardzo. I uwaga teraz. Mogę sam zadać sobie 1, żeby zagrać jeszcze jedną kartę. I przede wszystkim też, jeśli normalny bym atak zrobił, tak, później normalny bym atak zrobił w Twojego Nexusa, no to wtedy mogę sam siebie uleczyć o 1, tak, ale ja sobie zadaję 1 obrażeń, żeby zagrać jeszcze jedną kartę. I wiesz co, ja zagram sobie takiego tutaj kapłana od asasynów, czyli proroka i przede wszystkim efekt wejścia on ma taki, że dobieram 4 karty od Ciebie z dołu i mogę je ułożyć jak tam mi się tylko podoba, co szczerze mówiąc na tym etapie gry za dużo znaczenia nie ma, ale ja już nie mogę zagrywać więcej kart, ale teraz jeszcze w tej fazie aktywacji mogę użyć kart, jeśli mają symbol wyczerpania. I ta karta ma symbol wyczerpania i mówi, że jak wyczerpię tę kartę, to wtedy mogę uleczyć 1, co oczywiście czynię, leczę 1 i mogę umieścić, proszę pani, asasyna, ale na dołu, ale na dole. Okay. Także, no widzicie, jakby to było w odwrotnej kolejności, to już bym To go już może by było... trochę... No właśnie. Dobra, ja już zrobiłem wszystko, co chciałem i teraz uwaga, wszystko odświeżam. Czyli teraz rozpoczyna swoją aktywację Maria. Dobrałaś kartę? Jeszcze nie. Dobrze.
To ja zagram kartę taką. Tutaj jak widzicie jest żółty symbol. Ten żółty symbol mówi o tym, że mogę zagrać dodatkową kartę i jest tarcza, więc jeżeli Zakub będzie chciał atakować moje jednostki, mojego Nexusa, najpierw musi mi zbić tarcza, a dopiero potem będzie mógł, chyba że będą jakieś inne efekty. Tak, w sensie, że jednostki obronne ściągają priorytet ataku na siebie. Tak, i ta karta mówi, że jeżeli ona zostanie zniszczona, to wtedy mogę sobie przywrócić z moich kart odrzuconych jednego smoka. Z graveyarda, czyli z Na moją cmentarza. rękę. Tak, dokładnie. Smoka? Tak. Uuu. Kolejną kartą, jaką zagram, będzie kolejna tarcza i z kolejnym symbolem No do nie, grania karty. no bez przesady. I mogę wyczerpać jedną jednostkę, więc mogę wyczerpać twoją jednostkę. Ojej. Absolutnie nie chcę, żebyś mi dorzucał tutaj tych szubrawców. A ostatnio narzekałaś, że w tej konfiguracji nie miałaś tarcz. Nie, że nie mogłam się leczyć. A, okej, no. I zagram smoka. O sile 4 jeszcze. Tak, i on ma taką zdolność jak trampul, czyli jeżeli będę atakować, będą jakieś nadprogramowe ataki, których nie będę mogła już wykorzystać na przykład na jednostkę, to muszą iść w jego Nexusa, w jego bazę. Mhm. I tutaj jeżeli mam innego smoka w grze, wtedy mogę dobrać jedną kartę albo zagrać jedną kartę. Ale nie masz. Nie, ale mogę teraz dobrać, bo jest otherwise. Otherwise draw one card, więc mogę teraz dobrać kartę i to jest mój koniec, nie będę cię atakował. Nie będziesz atakować? Nie. No dobra, to ja jego nie odświeżam, tak? Maria mi go wyczerpała skutecznie. No dobrze, to ja w takim razie zagram takiego asasyna, który mówi, że mogę podejrzeć 4 karty od ciebie z dołu i teraz co mogę z nimi zrobić? Jedną mogę wysłać na cmentarz, a jedną położyć na górę. Oczywiście wiem, która będzie Twojego na deku. górze. Także te położę na górę twojego deku. Dobra, trochę inaczej, bo bardzo mi się nie opłaca jednej karty. Znaczy, no nie wiem, czy dokopiesz się do tego, czy nie. Jeśli odrzucę ci na cmentarz smoka, to tą kartą go sobie przyzwiesz. Oczywiście, że się dokopię. Nie wiem, czy się dokopiesz, czy Bo nie. zaraz będziesz mi wrzucał innych asasynów, będę musiała to wszystko przetasować. Dobra, to ja ci takiego maga w takim razie odrzucam. Reszta ląduje na dół. I to było wszystko jakby z tej karty, tak? Mhm. No i kwestia tutaj jest taka, że ja chyba, poczekaj, a wiesz co, niech tak będzie, także ja atakuję tę jednostkę. Także Dobrze. moja spada, twoja spada. No i teraz przede wszystkim, czy nim jeszcze chciałbym? No nie, ponieważ jeśli jemu uda zbić się Nexus, wtedy się uleczę, także zostawię go sobie na później. Odświeżam te i teraz ty. No to oczywiste jest. Ojej, Dostaję, tak, jak to się stało? Jak dobieram asasyna, muszę go pokazać. Dostaję wtedy jedno obrażenie Dwa. i drugie. Tak, 2 obrażenia. I on tutaj, i dobierasz kolejną kartę, tak? tak. Dobrze. Zagram smoka. I on mówi, że jeżeli mam innego smoka już in play, czyli tutaj przede mną, mogę zagrać dodatkową kartę. I co, i powiedz, że... Więc zagrywam to. O nie, nie. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Więc zadaję tobie 6 obrażeń. Tak, Maria z eventu zadaje mi teraz 6. To mi spada z eventu. Właśnie to jest to, że smoki mają tak mocne karty. Bardzo mnie to cieszy. I chciałabym cię zaatakować obydwoma. Obydwoma. Tak, Także za 8. tak. 10 różnicy, nie podoba mi się to. Jakby poprzednia rozgrywka bardziej mi się podobała. Czyli to jest wsio, tak? Tak. Dobra, dobieram kartę. No dobrze, to ja rzucę taką kartę i ona mówi, że przy wejściu mogę przejąć kontrolę nad jedną jednostką twoją, która jest na poziomie 3 lub mniej. Nie możesz. Mogę? Nie. Ja nie pozwalam. Także No dobrze. przejmuję nad tym kontrolę. Wydaje mi się, że więcej nic nie mogę zagrać, ale mogę skorzystać z tego, czyli atakuję twojego Nexusa za 1 i tym leczę swojego, ponieważ tak Dobrze. działają nietoperze. Następnie tym wykorzystuję, czyli leczę się 1 i wrzucam asasyna, ale dół. uważaj na dół. Tak, wrzucam asasyna na dół. Wszystko. No tak, bo to nie są jednostki Tak. atakujące, czyli teraz ty. No dobrze. To zagram smoka. Nie smoka. Zagram po prostu tarczę, którą mi zabrałeś przed chwileczką. A, czyli to samo. Tak. Mhm. No i mogę dograć kartę, więc dogram sobie tą kartę. Tylko tutaj, jeżeli nie mam mniej niż 2 smoki, ona musi wyczerpana wejść. Okej, do gry. czyli nie może od razu atakować. Tak. Ale to jest, kurczę, to jest smok za 5. No to co? Wchodzi wyczerpana, czyli ty już pasujesz? Tak. Czyli go odświeżasz.
Po prostu nie mogłaś nim zaatakować w tej rundzie, w której zagrałaś, tak? Tak, Okej, ja go zapomniałem odświeżyć, nie? tak. Okej, czyli on jest odświeżony. Ja teraz zagrywam taką kartę i ma oczywiście symbol do grania kolejnej karty, czyli będę mógł zagrać jeszcze jedną kartę. Efekt wejścia tej karty mówi, że mogę dobrać jedną kartę i wtasować asasyna. Także daję na górę i Maria robi Nie tasu, podoba mi się tasu, to. mieszu, mieszu. Czyli teraz mam 2, Tak, masz 2 bo asasynów. już jeden mi wyskoczył. Mhm. Mi zrobił ciachcia. No dobrze, no to ty sobie tasuj, a ja zagram taką kartę, która też jest O eventem nie. i też mówi, że mogę dogrywać kolejne karty i to mi mówi, żebym dobrał 2 karty. Jeśli mój Nexus miałby 13, to dobrałbym jeszcze jedną. Normalnie eventy spadają, mógłbym stracić 2 życia, żeby dobrać to, ale w obecnej sytuacji, no powiedzmy, że mi to nie pasuje. No i teraz, proszę pani, mógłbym zrobić tak, że zagrywam taką kartę, która też ma efekt zagrania matko kolejnej karty. jedyna. Tak, ponieważ to jest zawsze reakcja łańcuchowa. I jak ona wchodzi, to dobieram jedną kartę. Jeśli ma mniej życia niż przeciwnik, leczę 1. I w ogóle jak nią zaatakuję, to mogę zapłacić 2, bić siebie za 2 i ona mi wtedy wraca do obiegu. No dobrze, w takim razie ja, proszę pani, zagrywam takiego asasyna, który mówi tak, że jeśli wszyscy moi asasyni są ukryci, to coś się dzieje, ale oczywiście nie jest. W przeciwnym razie wtasuj 2 Mówiłam, asasynów. że będę tasować co chwilę. I uwaga, po tym jak to zrobisz, to ja podejrzę 4 twoje wierzchnie karty i mogę je pozmieniać. Nie podoba mi się to. W ogóle. Wiesz, no muszę nadrobić straty, Dziunia, no zobacz jak to wygląda. Chcę twojej klęski. Krwi 4, okej. Powiedzmy, że tak. No i dobra, i teraz mogę działać dalej, tak? Czyli znowu używam tego, leczę się o 1 i wtasowuję asasyna do twojej talii. To po co żeś patrzył na tą moją górną tą? A no tak, no bo w sumie ułożyłem, a później... Gorzej jak ja sobie teraz tak przetasuję, że będę miała wszystkich na górze. No i tak, on mi jest niepotrzebny generalnie, ale chwila, ona też mi jest niepotrzebna już. Aha, Ale ale ona nie atakuje. to jest jednostka obronna, okej. Czyli tak, co on robi? Przypomnij Mogę mi. sobie smoka wziąć. Smoka na rękę. Na rękę. Tak. No to jest niedobrze, ale generalnie muszę ci go zbić, ponieważ inaczej nie ma opcji, żebym atakował twój Nexus. Tak. No dobra, no to on spada, ponieważ atakuje jego. Nie ma trample, więc dodatkowo Dobrze. obrażenia nie przechodzą dalej. Następnie tym także atakuje. Także zadaję ci 2. No i tym już nie mogę zaatakować. Czyli odświeżam swoje karty i teraz ty. Ojej! Ej, w tych 4 kartach, które ja ci ułożyłem, nie było ani Zabieraj. jednego asasyna. No, dobra. Także 2 obrażenia, asasyn mi wraca i kolejny No ja asasyn. nie mogę, no co to jest w ogóle? Ale to ty wykrakałaś. Gorąco było. Jeszcze masz 3. No, dobrze. Więc zagrywam smoka, który mówi, że jeżeli już mam smoka, mogę dograć jeszcze jedną kartę. Więc dogrywam kolejnego smoka. I on mówi, że jeżeli mam innego smoka, to mogę zadać 2 obrażenia twojemu Nexusowi, Od razu. tak? I teraz mogę go wykorzystać, żeby zadać twojemu Nexusowi 1. Okej. Czy ty tutaj też dobierasz mojego smoka? Nie, jeśli ty zbijasz, to on ląduje na twój graveyard. Dobrze. Tutaj mam 2 karty, które mają trample, czyli mogę rozdzielać po prostu. Tak, tak. Znaczy, jeżeli mam nadmiarowe, to idą wtedy w Nexus. Więc oczywiście atakuję. nimi dwoma. Którym w kogo? Bo to po kolei Znaczy, musisz. najpierw muszę twoje tarcze. Inaczej, jeśli atakujesz nimi, to musisz w tego, no to 9 minus 2, czyli oni spadają i 7 obrażeń we mnie wchodzi, tak? Tak. Okej, i to ląduje do ciebie na discard. No ja niestety na swoim graveyardzie nie mam smoków, więc nie mogę Bardzo takiego mnie to dobrać cieszy. teraz. Czy to było twoje wszystko? Tak. To ja dobieram kartę. Wiesz co, ty tu masz takie pasywne obrażenia dla mnie, nie? No, ale 1. No niby 1, ale zrobimy tak. Ja zagram tego pana. Mhm. No i teraz
On to w ogóle już mi tutaj nie działa. Oczywiście obracam to, żeby dać ci asasyna Świetnie. i uleczyć sobie jeden. Ale on idzie na dno? On nie, no jest tak. No dobrze, ale czy ten A, asasyn? asasyn tak. Idzie na dno. A jeśli chodzi o tego tutaj pana, ja go teraz wrzuciłem, tak? Mógłbym zadać sobie jeden obrażenia, żeby móc atakować jednostki atakujące. No ale nie mam takiej potrzeby w tym momencie, ale też jeśli ta karta zniszczy inną jednostkę, no to leczę się o 2, więc atakuję w twoją jednostkę wsparcia, leczę się o 2, ona także spada. To mi się wszystko odświeża, no i jedziesz. Powiem ci, że te smoki twoje to mnie tak dojechały. Dobrze. Mogę dograć jedną kartę i zadaję 2 obrażenia. I dobieram kartę. Do Nexusa, tak? Tak. Mhm. Znaczy nie jest powiedziane, po prostu zadaję 2 obrażenia. A, po prostu, no. Dogrywam kolejną kartę. Ojej, ale ci się ułożyło. I dobieram jedną kartę. I dogram to. Więc zadaję 3 obrażenia. I jeszcze tą kartą 2. A w sensie, że Tak. tym atakujesz, tak? 2, czyli ona spada? Wszystkie spadają. No wszystkie spadają, nie? I ja dobieram kartę, nie podoba mi się to. No teraz no to już wiadomo jak ta rozgrywka się skończy. Najprawdopodobniej. Ile mam asasynów u ciebie? Teraz to nie wiem, 4. bo trochę ich wylosowałam. 4 asasynów mam u ciebie. No dobrze. Gram na czas. Zagrywam taką kartę i ta karta mówi, że odzyskuję 1 za każdego asasyna, czyli 4 i zadaję twojemu Nexusowi 2. I następnie tą kartą wrzucam asasyna na dół do ciebie. Pytanie, czy mogłem zrobić to w odwrotnej kolejności? Nie, najpierw zagrywasz kartę, a potem wykorzystujesz No właśnie nie wiem. umiejętności. No właśnie, nie wiem. I z tego leczę się o 1, tak? Tak. No dobra. Także to mi się odświeża i teraz ty. A, to było wydarzenie, tak? Więc to spada. Co? Czemu się... Bo mogę sobie przewrócić jednego smoka i od razu go do mojej tutaj. O Jezu, z grywiardu, tak? Tak, z odrzuconych już. No to jest wydarzonko, to też spada, nie? Tak. No oczywiście, że tak. Zagrywam tego Jak on smoka. wchodzi do gry, to co się dzieje? Mogę dobrać kartę, ponieważ nie mam żadnych innych smoków. Gdybym miała smoka, mogłabym zagrać kolejną kartę. To dobierasz. I co, pewnie atakujesz nim? No tą kartą mogę. Jak w fazie ataku byś go zwerbowała, to nie możesz. A to nie był No w to fazie ataku. nie. No to możesz. Nie. Nie? Dobra. Albo kurczę, się boję, bo ty zaraz mi tutaj zrobisz... Nie będzie aż tak źle. Nie. Dobra, dobieram kartę. O, mogę zagrać to. O nie, podoba mi się to. Czyli dobieram jedną kartę i wtasowuję ci asasyna, proszę bardzo. Od razu zagrywam sobie taką kartę, czyli dzięki niej i zagram jeszcze jedną kartę. Jeśli ta karta zaatakuje twojego Nexusa, to też jest wtasowana, działa jako asasyn, nie? Zagram sobie taką kartę, która mówi, żeby dobrać jedną kartę. Jeśli mam mniej życia niż przeciwnik, odzyskuję 2. Ojeju. No ale już kolejnych nie mogę dogrywać, ale zrobimy teraz tak. Tym znowu wrzucam asasyna na spód i odzyskuję 1. A niech będzie. Używam tej karty, zadaję sobie 1 obrażenia i tobie 2. No i oczywiście tą kartą atakuję w twojego Nexusa za 1, dlatego to jest na dół. To ląduje do ciebie na dół. No i nic więcej zrobić nie mogę, więc odzyskuję. Widzisz, wyrównałem trochę. Dobrze. Jednak wampiry się mocno leczą, nie? Okej, to zagrywam smoka. Jeżeli mam innego smoka, ty dostajesz, twój Nexus dostaje 1 obrażenie i ignoruje tarczę. W sensie, że ogólnie, Znaczy tutaj idzie jeśli do nim Nexusa. atakujesz, Tak, i tak, jeśli nim atakujesz, możesz olewać jednostki obronne. dokładnie. No i mogę dograć jeszcze jedną kartę. Więc dogrywam O nie. tę. Zadaję ci 2 obrażenia. No to już jest koniec, tak? Tak, no i wszystkimi atakuję. I wszystkimi atakujesz, czyli Za 10. Minus 1. za 10 minus 1, no bo w tego musisz, tak? Tym zbijasz tego, a poza tym oni tak mają trampka, no to I tak. koniec. Ale ty miałeś 14, nie? No, Ale ci się udało. ale tym razem Ale mi ci się udało. bardzo podoba. Tak, bo
Ale powiem Ci szczerze, że Ale ostatnio nie było tak, że ja bardzo, bardzo przegrałam, bo mieliśmy wyrównane szanse. właśnie chciałem powiedzieć, że poprzednia nasza rozgrywka była dosłownie na żylety. Że jak ja wygrałem... 3 pod rząd były. No to z tego byś dostała 6. Ty, jeszcze więcej ich tu jest. No. Jakoś nie wchodzili teraz ci asasyni. Bardzo się cieszę. W poprzedniej rozgrywce ja Jeszcze miałem 2 życia, miał mój Nexus jak wygrałem. Nie? Dobra, zostawiamy te karty i A ja już je podzielę, nie będę taka. to co? Losujemy, rozdajemy i Maria chowa karty, losujemy, rozdajemy i zobaczymy co tam będzie, kim będziemy grać i cofniemy sobie żyćko. No dobra, mamy wylosowane. Te co poprzednio mieliśmy odrzuciliśmy, nie? Także to O będą... nie, ty masz piratów i samurajów. Inaczej, są to fajne frakcje do pokazania. Tak. O tak, nie? Są fajne frakcje, ale nie lubię przeciwko nim grać. Czekaj, ja mam samurajów oraz mam piratów, tak? Tak. No to co? Tasujemy i jedziemy. Kto był pierwszy? Ty byłeś pierwszy. To teraz ty będziesz pierwsza? Tak. Czy wygrany idzie drugi? I jak te frakcje działają, to oczywiście będziemy mówić wam w trakcie. Dobrze, więc ja zagram event moim wikingiem i on mówi, że mogę wydać jednego rage'a, czyli token, który będzie mi dawał po prostu dodatkowe obrażenia, nie mi, tylko będzie dodawał obrażenia, które będę mogła zadawać Nexusowi albo... Inaczej, rage wzmacnia jednostki, ale jeśli trzymasz rage'a, kumulujesz go i nie wydajesz, to masz niektóre rzeczy taniej, dodatkowo, lepiej i tak dalej, tak? no tu mogłabym się uleczyć, dobrać jedną kartę. Nie będę się teraz leczyć, bo nie mam z czego, więc mogę zdobyć 2 karty rage'a i dobrać jedną kartę. Taki sam opening jak ostatnio. Tak, dokładnie tak. No i jeszcze I jedną mogę kartę dograć dogrywasz. jeszcze tak. jedną kartę. Więc nie wiem, czy Cię to zdziwi, ale dogram tę kartę. I tutaj mam coś takiego przy wejściu jak Purify, czyli wtedy 2 karty odrzucam, to jest Purify 2, odrzucam karty i jeżeli będą karty Purified, czyli będą musiały być oczyszczone, one mają jakieś konkretne efekty. I czasami mogę je zostawić tutaj przed sobą, a czasami one dają jakieś efekty i po prostu są odrzucone. Znaczy tak, czyli Purify 2 oznacza to, tak wiesz, łopatologicznie, że Maria 2 karty odsłania i wywala. Ale jeśli jakieś karty mają tę właśnie zdolność oczyszczania, no to wtedy Maria odpala tę zdolność. Czasami będą wchodzić od razu na stół, czasami będą robić jakieś inne rzeczy, nie? Tak. No i teraz mam takie coś jak Purified. Tu przy Purified po prostu mogę sobie wziąć tą kartę, Tak. bo mogłabym inaczej wziąć z odrzuconych kart, nie mam odrzuconych kart. I Znaczy teraz- jak ją zagrasz, wtedy, jak ją zagrasz, to wtedy robisz efekt z dołu. Dokładnie. I mam jeszcze drugą. No niestety To jest był wiking, czyli Więc już więcej nic nie mogę zrobić. czyli on spada. Czy coś robisz, proszę pani? Tak, to też musi spaść. Tak, bo to był event. A tak, zadam 3. No to 3 i to leci, tak? Tak. Dobieram kartę i lecimy. No dobrze, także ja bym chciał zacząć od takiego pirata. I co robią piraci? Kradną. Kradną, także ja dobieram 5 kart od ciebie z góry i 2 karty z tego mogę porwać i zamienić kolejność, jeśli chodzi o resztę. I co jest najważniejsze, także wy możecie to zobaczyć, ja wcale nie muszę mówić Marii, jakie karty ja jej zabieram. Także ja jej zabiorę tę kartę, jej ukradnę, no i chyba tę kartę. Też jej ukradnę. A resztę zrobimy tak i odłożymy. Dobrze? Okej, to są moi tutaj niewolnicy, tak? No to może je weź odsłonięte, bo Nie wtedy mogę. będą... Nie możesz? Nie, To czymś nie się mogę. zaznaczmy, bo potem będą ci się mylić. O to chodzi, że ty nie wiesz, kogo ja ci ukradłem. No i to. No dobra, to był event, do tyle. tego nic nie dogrywam, więc to spada. I teraz ty. Dobrze. To zagram to, więc mogę 2 jednostki sobie wziąć na rękę. Nie, do mojego deku, przepraszam. Do deku. bardzo. Mhm. Tak. Więc biorę 2 jednostki. Jeśli wracamy jednostki do deku, to Maria je po prostu Tak, wtasowuje. i mogę jedną kartę dobrać. Potem. Mhm. A i dogrywasz jeszcze jedną kartę, ponieważ ma ikonę. Tak. I tak, dobrałam już kartę z tego. Zagrywam kolejną. O Jezus. I ona jak wchodzi, to ma Purify, czyli bierzemy kartę. Purify 1, czyli jedną kartę wywalasz na złom, No to jest- niestety to jest Wiking. czyli nic się nie dzieje.
I tak, jeżeli zaatakuję tą kartą, to wtedy, jeżeli mam tą samą jednostkę z tej samej rasy, wtedy ta karta wraca mi na rękę po ataku. Czyli jeśli masz innego Celestiala, Tak, na rękę, tak, czyli powraca, dobre. tak. Co robisz? Zagrywam kolejną kartę i ona też ma Purify. Tak, ma Purify. I tutaj jest. O nie, o nie. I dobierz tą kartę. Nie podoba mi się to, bo ja wiem, co to jest. I tak, mogłabym cię teraz zaatakować i z wielką chęcią cię zaatakuję za 4. Czyli jedną i drugą. Tak? Ale ta wraca. Ta karta spada, bo ta karta była bez niczego, po prostu była eventem. Czyli Ta też ucieka. najpierw musisz tą zaatakować, żeby ją Tak, wrócić. atakuję. Za 4. Tak. I to No spada. to co? To ja dobieram kartę. No to zrobimy tak. Ja zagrywam Daimyo. Jak on wchodzi, dobieram jedną kartę. Ok? Mhm. I teraz, po tym jak on zaatakuje, a nim w tym momencie atakuje, mogę odrzucić kartę, zdiskardować kartę samuraja, żeby on mi wrócił na rękę. Tak, to jest bardzo fajne w samurajach, że oni dosyć dużo kart odrzucają, ale jak odrzucają karty, to mają jakieś specjalne efekty i czasami on może odrzucać i odrzucać i odrzucać, bo jedna karta mówi, że odrzuć, on odrzuca i kolejna mówi i tak jest w kółko. To jest fajne w nich. Tak, i jeśli miałbym odrzucić tę kartę, to ją werbuję. Dlatego ta karta mi się wraca na rękę, tak? A ta karta mi się werbuje. A jeśli jest w momencie, jak jest zwerbowana, zadaje ci 2 obrażenia. Bo ona nie była zwerbowana w trakcie ataku, nie? Tak, ona była zwerbowana w trakcie ataku, ponieważ kiedy to atakowało, czyli oznacza, że ona wchodzi, Czyli nie możesz mi zadać obrażenia. mogę zadać, ponieważ to jest za wejście. A, za wejście. To jest za wejście, ale ona wchodzi tak, czyli nie mogę nią zaatakować. Nie? Okej? Dopiero w kolejnej turze będę, czyli teraz jest koniec, czyli ja się odświeżam, nie? Dobrze. Dobieram kartę. Więc zagram pierwszą. Mogę spojrzeć na 3 pierwsze karty i je sobie ułożyć, jak mi się podobają. Tak, i następnie masz oczyszczenie 1. A jeszcze może, tak, teraz musisz zrobić oczyszczenie, zanim dograsz kolejną kartę. A nie, Nie. przepraszam, bo to jest To jest dopiero tak, przy wyczerpaniu. z wyczerpania, to nie. Mogę dograć drugą kartę, czyli tą samą, którą miałam zagraną w poprzedniej. I tu mam Purify 1. Mhm. Więc od razu wrzucam tutaj, ponieważ mam ją sobie dołączyć. Tak, ponieważ ona ma zdolność, że jak jest odkryta przy oczyszczaniu, to od razu wchodzi do gry. Dokładnie. Ona też ma Purify, Serio? więc ją dorzucam. Ona też ma Purify 1. Ale to jest niestety Wiking. No i mogę dograć jeszcze kartę z tej, ponieważ ona mi mówi, że A bo mogę to, jeszcze zagrać. o, bo to się jeszcze nie skończyło. Nie. Zagrywam jeszcze tę kartę i mogę dobrać jedną kartę, jeżeli tę kartę, przepraszam bardzo, No, usuniesz, to mogę zrobić Purify 2. jeśli ją Dobieram usunę, kartę. Tak, i to jest tarcza jeszcze, Tak. z trójką. tak. No dobrze, ja tutaj widzę, że jestem w naprawdę bardzo ciężkiej sytuacji w tym momencie, ale co ja tutaj mogę zrobić? Mogę zagrać taką kartę, czyli znowu jego, tak? Jak on wchodzi, dobieram kartę. No i teraz będę mógł atakować, czyli nim zaatakuję to, czyli teraz możesz zrobić co? Purify 2 razy. Purify 2 razy. No to rób, a ja odrzucam kartę, żeby jego wrzucić sobie na rękę. Tą kartą zadaję jedno obrażenie twojemu Nexusowi, a druga karta to Wiking, więc spada. A ja muszę odrzucić kartę, więc odrzucam tę kartę i ona mi od razu wpada. No i teraz będę chciał atakować, ale zaatakuję tę kartę i on ma trampka, czyli 1 przechodzi w ciebie, Okej? ta karta spada, no i ona atakuje Nexusa za 1 i zostaje. Bo jak ona atakuje Nexusa, to zostaje zawsze, tak? I to było wszystko z mojej strony. Dobrze. To ja zagram tę kartę. Mogę sobie przearanżować 5 wierzchnich kart. I coś jeszcze? No, później mogę uleczyć się o 1, bo mogę sobie stapować kartę. A, czyli on na bieżąco leczy. Tak. Ja sobie uleczę 1. Mhm. Na razie nie będę cię bić. Zbiorę sobie tak, żeby cię potem usunąć. No to jest bez sensu. No to mnie bij. Teraz ja, tak? Tak. No dobrze, to ja robię tak.
Zagrywam w takim razie piracki statek, który mówi, że przy wejściu zadaje... Koty się nam biją. Zadaje tyle obrażeń, ile mam porwanych. Ile mam jeńców, także zadaje ci 2. Jak wchodzi, tak? Ale, że zagrałem kartę piracką, mogę tę kartę zagrać za darmo. Tak? I jak ona wchodzi, dobieram jedną kartę. I uwaga, jeśli mam jednego lub więcej porwanych, to tę kartę też mogę zagrać za darmo. I jak wchodzi, to zadaje jedno obrażenie. I jeśli mam 2 porwanych, a mam, to ta karta olewa Tarczę. olewa tarczę. Czyli teraz przechodzę do... Nie, jeszcze nie przechodzę. Ponieważ mogę obrócić to, żeby zadać ci 2. Mogę obrócić ci to, żeby zadać ci 1. Jak będę mieć 7 porwanych, a wątpię, że to się stanie, to wtedy będzie więcej obrażeń. Tym zadam 1 w Nexusa, czyli ona zostaje, jak bije Nexusa. A tym, no od razu bije ci też za 1 i on spada. Dobra. Tak? I wszystko mi się odświeża. I teraz ty. Dobieram. To zagram sobie jednostkę, która pozwala mi przearanżować 3 wierzchnie karty i ona, jeżeli będę nią atakować, omija tarczę. Tą jednostką bym chciała uleczyć się o 1. Tą sobie chyba zostawię, bo na razie nie masz żadnych tarcz, więc zaatakowałabym cię tymi. Wszystkimi. Tak, Także oni lecą za 7. tak, Odświeża się i to wsio. tak. To teraz ja. No i tutaj właśnie, czy ja bym znowu chciał zrobić to combo z moim samurajem, czy coś jeszcze innego. A dobra, zrobimy sobie jeszcze z samurajem. On leczył, tak? Tak. No właśnie, ale chyba mi się bardziej opłaca... Dobra, no to robimy tak. Jedziemy. Mam 2 porwanych, nie? Także on zadaje 2. Za 2 porwanych. Oni zadają 2 po prostu. Ona zadaje Nexusowi 1 i nie spada, bo ma taką zdolność. A on zadaje 3. I teraz muszę odrzucić kartę. Także odrzucam kartę Hatamoto, która mówi, że przy odrzucaniu ją werbuje, tak? Ale jak jest zwerbowana przy ataku, to ona wchodzi wyczerpana. No a daimyo mi wraca na rękę. Czyli wszystkiego użyłem. Wszystko mi tutaj się odnawia. No i teraz I ty. teraz ja. To zagrywam tę kartę. Mam Purify 2 i ulecz się o 2. A, bo to było wydarzonko. I kolejna karta jeszcze będzie do tego, tak? No jeszcze są 2 Purify. No to jedziesz Purify. 1 niestety, Viking Viking. nic i 2... O nie. Purified. 1 obrażenie dla Nexusa. I wydarzenie spada i kolejna i karta. jeszcze jedna karta. Patrz, po 14 mamy. To zagram tę. Dostaję jednego rage'a. Jeżeli ta karta atakuje, dodaję +1 do tego ataku za każdego rage'a. Tak, i wtedy I później ten ta rage... karta wraca mi też. I wtedy ten rage deku. ci nie spada, proszę pani. No. To co, przechodzisz do ataku? No, to bym cię teraz zaatakowała porządnie, bo bym miała 1, 2, 3, 4 plus 3 Znaczy 5, Za 6, 7. 7... z tą kartą. Ale ja chyba zaatakuję cię tylko nim, bo on mi wróci do mojego deku, a ona może jednak ignorować tarczę. Jeżeli jakieś tarcze wrzucisz, dobra. To za to 5? Ty, za 5, no. Wraca do deku. Korzystałaś już z tego? Jeszcze nie. No to przed atakiem, pani. No, zapomniałam, także no niestety. No dobra, to powiedzmy, że zrobiłaś, tak? Nie, no dobra. Zapomniałam, to zapomniałam. Terejo, Tak. ja w ogóle chyba ani razu nie dobrałem karty, która pozwala dogrywać kolejne, nie? A wiem, No że teraz tak, a w a- poprzedniej rozgrywce miałeś. cały czas miałem. No. Dobra, to ja w takim razie zagrywam tego i on mówi Capture One, czyli taką kartę porywam, a następnie zagrywam, tak zrobimy, zagrywam tę panią, ponieważ jeśli mam 3 porwanych, to mogę ją zagrać za darmo i jak ona wchodzi, to zadaję 1 obrażenie i dobieram 1 kartę. No to co? No to jedziemy, tak? Za nich zadaję 2, za nich zadaję w tym momencie 3, za nią zadaję 1, za niego zadaję 1, 2, 3 i czy to jest koniec? To byłby koniec. Tak? No. I 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Nieprawda, bo ja mogę jeszcze Za tutaj nich. cię pokonać. Ale cię dojechałem teraz. No, a Nie? mogłam rzucić te 2 karty poprzednio i bym miała 5 tarczy. No. Ale mamy 1-1. Tak, mamy 1-1, czyli w sumie mamy 3-1. Bo ej, Nie, to ale się nie liczy. druga rozgrywka, znaczy inaczej, drugie podejście z tego, co ostatnio graliśmy w ogóle było takie epic, bo jak ja Marię pokonałem, miałem jeden życia miałem. Tak. Dosłownie. No, fajne było. Dobrze, proszę pani, zostaw te karty. A ja bardzo lubię je segregować. 2 słowa Już. podsumowania. Piękna, bardzo wredna, bardzo fajna, szybka karcianka. Dla mnie to jest plus, że nie jest do rozwijania talii, tylko rzeczywiście mamy różne talie, możemy sobie je łączyć, jak nam się podoba, możemy je losować i grać i z tego czerpać naprawdę bardzo dużo przyjemności. I my w ogóle też w trakcie zauważyliśmy, że tworzą się tutaj takie synergie, tworzą się takie połączenia tych frakcji, że niektóre frakcje się wzajemnie mogą wzmacniać, nie? Tak. Są takie frakcje, które się wzajemnie wzmacniają, że właśnie na odrzucanie kart, gdyby mi się połączyły karty, którymi odrzucam karty, gdzie mogę jednak robić Purify i jeszcze mieć właśnie tych co ty, że mogę odrzucać karty, żeby coś z tego mieć, no to już w ogóle super. Ja na przykład zauważyłem, że piraci bardzo fajnie działają z asasynami, ponieważ piraci też mogą wpływać, możemy dobierać i jakby manipulować dekiem innego gracza piratami, a w połączeniu z asasynami, no po No, prostu to działa wtedy- to super. A oni przeszkadzają dużo. Fajnie, że te frakcje są realnie asymetryczne, że mają dodatkowe elementy, dodatkowe tokeny. Tak. Nie ma czegoś takiego, że no niby ta talia różni się od tamtej, bo po prostu ta trochę ma więcej ataków, ta ma trochę więcej obrony. Nie, one mają też inne, zupełnie inaczej działają właśnie i to jest bardzo fajne, ale to nie zmienia też zasad, bo zasady są bardzo proste, bardzo łatwo je wytłumaczyć, bardzo łatwo je pojąć i one dużo nie zmieniają, ale jednak ta rozgrywka się staje ciekawsza. Ja jestem naprawdę mega zainteresowany tym, jak będą działały, już nam kot tutaj miałczy, jak nam będą działały kolejne frakcje, jak będą wyglądały inne frakcje. Przede wszystkim nie wiemy, co na przykład, znaczy podejrzewamy, co będzie w Nieumarłych. Parę kart z Nieumarłych chyba pokażę wam w mojej prezentacji w tym drugim filmie, jako w ogóle pierwszy na świecie. Już mi rdzeni napisali, wysłali mi parę kart. Na przykład Nieumarli będą działali tak, że turbo będą wracać z cmentarza No do to wiadomo, siebie. nie umarli, nie? No to oczywiście, że tak. I właśnie bardzo jestem ciekaw tych wszystkich synergii i zależności. To bym chciał sobie ograć. No i przede wszystkim szybko możemy się oczywiście tego nauczyć. No i że nie ma w końcu tych boosterków. Tak, to jest dla mnie bardzo fajne, bo jest ten problem, że jeżeli mamy grę, w której są boostery, bardzo często się zdarza, to właśnie Zaku mówił w ostatnim swoim filmie, że jeżeli ktoś chce po prostu taki zwykły człowiek kupić sobie tą grę i pograć tę grę I rozwijać. i rozwijać, przede wszystkim. to nie może, ponieważ przed sprzedaży wszystko znika. I nie można kupić karty, i nie można grać, albo sobie ktoś robi taką talię, że ma super po prostu do grania i nie można sobie rozwijać tej talii tak, jakby się chciało. Więc to jest dla mnie naprawdę bardzo fajne, zwłaszcza, że tych frakcji jest dużo. No tak, ponieważ w 2 pudełkach będziemy mieli 16 frakcji, także hipotetyczne połączenia No to... je mieszać, no to jest w ogóle już... Policzcie sobie, ile tego będzie. Także, no to co, wydaje mi się, że po tym filmie zobaczyliście 8 frakcji, zobaczyliście, jak to wszystko działa, tak? Dajcie znać oczywiście, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba, co myślicie o tym, że to nie jest kolejna karcianka TCG, tylko to jest coś innego, czy jesteście tym zainteresowani. Przede wszystkim warto coś takiego wspierać. Między innymi było coś takiego, już teraz trochę nie pamiętam, co mówiłem w tym pierwszym filmie, a w tym filmie, więc możemy się Wszystko trochę... miesza. Tak, może się mieszać, może się powtarzać. W ogóle Archanioła ci porwałem na początku gry, a to jest jedna z twoich lepszych Tak jednostek. myślałam. Tak. No. Tę grę, jeśli chodzi o szatę graficzną, tak, to tworzyli realni ludzie i tutaj jest paru artystów. Dlatego to też oczywiście warto wspomnieć, że to nie jest żadne AI. Tutaj jest naprawdę paru artystów. Wiem, że gdzie tak było? W tych pierwszych parkach. Było tak, że w ogóle tam była cała lista tych grafików, tak? No to tutaj oczywiście warto to docenić. Gra po prostu jest piękna. Ta frakcja wampirów to tak naprawdę moje serduszko tutaj, że ja musiałem grać w wampirami, nie? Super się gra. Jest fajnie, szybko,
dynamicznie. No a jak będziecie sami chcieli się przekonać, sami chcieli będziecie zagrać, ale zanim wesprzecie jeszcze grę, no to tak jak mówiłem, więc przypominamy to, 26 kwietnia będzie event. Przede wszystkim nie musicie brać udziału w turnieju, możecie po prostu przyjść i nauczyć się w to grać. Redzeni nam jeszcze wyślą naprawdę dużo tych kart, więc wydaje mi się, że każdy zdąży zagrać, każdy zdąży poznać grę. No a przy okazji wziąć udział w turnieju i wygrać Olina. Także A jest warto. jest warto, bo po prostu gra jest super, nie? I co? Jeżeli Wam się podobał nasz film, to oczywiście przypominamy Wam o lajkach, o łapkach w górę, o subskrybowaniu naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, o udostępnianiu tego filmu, żeby ta gra trafiła do większej liczby osób. Bo warto. Ponieważ to jest warte tego, żeby ją poznać. No i co? A tymczasem Borem Lasem bardzo Wam dziękujemy, że byliście tutaj dzisiaj z nami i do następnego. Do następnego, hej!